Przejście każdego szlaku wymaga podniesienia tyłka z wygodnego fotela, co może być trudne, zwłaszcza w takim dniu jak dzisiaj, gdzie człowiek w połowie składa się z sałatki jarzynowej, a w drugiej połowie ze śledzia i karpia. No ale z drugiej strony nie każdy szlak wymaga od nas wielogodzinnej wędrówki w trudnym terenie. Tak jak dzisiaj, gdy przejdziemy sobie 2 krótkie szlaki łącznikowe na terenie Otwocka. Jesteśmy nad rzeką Świder, w miejscu, gdzie według mapy powinien zaczynać się nasz pierwszy dzisiejszy szlak, tak zwany łącznik świderski. No niestety poszukiwania kropki szlakowej spełzły na niczym. Jedyne co się udało namierzyć to taki zapaćkany farbą kawałek drzewa i też stary bardzo znak szlakowy, więc podejrzewam, że ta kropka tutaj kiedyś była. No ale została potraktowana farbą przez miejscowego rycerza zakonu Mamrota. Kropki nie ma, mimo to zapraszam na szlak. Nazwa rzeki Świder pochodzi najprawdopodobniej od starosłowiańskiego wyrazu swid, który oznaczał coś błyszczącego, na przykład połyskującą wodę. Inna hipoteza mówi o tym, że może chodzić o przebieg rzeki, która meandruje sobie od Stoczka Łukowskiego aż do Wisły. W swoich dolnych 40 km rzeka jest rezerwatem przyrody, w którym możemy znaleźć niezliczone wręcz gatunki zwierząt, a oprócz tego po prostu jest tutaj bardzo ładnie, nawet zimą. Przystanek w Świdrze, zbudowany w 1936 roku według projektu Kazimierza Centner-Żwera w ramach elektryfikacji odcinka Otwock-Pruszków, jest bardzo charakterystyczny dla całej linii otwockiej. Ten skrzydlaty dach, zintegrowana poczekalnia z kasą, to wszystko w tamtym okresie były absolutne nowości. Największą nowością związaną z elektryfikacją tego odcinka było to, czyli wysoki peron. W tamtych czasach większość peronów, nawet na głównych dworcach, było nisko, do wagonów chodziło się po schodkach, a tutaj, żeby obsłużyć nowy elektryczny tabor, trzeba było te perony podwyższyć, co znacznie ułatwiło wymianę pasażerów. Niestety od wielu lat ten przystanek jest bardzo zaniedbany i właściwie jedyną jego funkcją to jest bycie kanwą dla miejscowych rycerzy Ortalionu, którzy ćwiczą na nim swoje plemienne runy. Tuż koło stacji jest kropka oznaczająca koniec szlaku, także szlak zaliczony, a ja wracam na stację i czekam na pociąg. Jedzie nasz pociąg, jedziemy na start drugiego szlaku. Kierunek Otwock.
Jak widzieliście, część peronowa dworca już została wyremontowana, natomiast przed samym budynkiem dworcowym jeszcze budowlany bałagan. Sam budynek też zresztą czeka na swój remont. Jest kropka. Lecimy dalej. Za mną jeden z najstarszych murowanych budynków w Otwocku, kamienica barona Lessera. Niestety jej obecny stan można określić tylko jednym słowem: tragedia. Kolejny przykład na to, jak stare budynki odchodzą w niebyt. Posiadłość Badiorów, jeden z większych budynków całkowicie drewnianych, jeszcze cały czas zamieszkany, ale stan coraz bardziej przypomina ruinę. Jesteśmy w tym rejonie miasta, w którym chyba najłatwiej poczuć klimat dawnego Otwocka. Gruntowe drogi, gęsto rosnące sosny i zbudowane pomiędzy tymi sosnami drewniane domki. Te drewniane domki bardzo często, oprócz tego, że są ciekawe architektonicznie, to zawierają w sobie kawałek historii i ciekawych opowieści. No właśnie, widzieliście film Pora umierać z brawurową rolą Danuty Szaflarskiej? Niech się rozbierze i położy. Niech się pocałuje w dupę. Dom głównej bohaterki, o który walczy ona w tym filmie, znajduje się za mną. Jeden z piękniejszych Świdermajerów, niestety z roku na rok coraz bardziej niezadbany. A szkoda. Następny punkt na trasie naszej wycieczki związany jest z bardem Warszawy, piewcą folkloru warszawskiego Stanisławem Grzesiukiem. Bujaj się fela, bo jutro niedziela, pojedziemy na spacer w aleję. Stanisław Grzesiuk w swojej książce Na marginesie życia, będącej ostatnią częścią trylogii, opisuje swoją walkę z gruźlicą i związane z tym częste pobyty w sanatoriach. Jednym z sanatoriów, w którym bywał najczęściej i najdłużej, to sanatorium miasta stołecznego Warszawy, którego główne wejście mam właśnie za plecami. A ulica, która prowadzi do tego sanatorium na cześć Grzesiuka, została nazwana Tatrzańska. Dokładnie tak jak ta, przy której mieszkał na Czerniakowie. Udało się. Kolejna kropka namierzona, kolejny szlak odfajkowany, ale zanim się z Wami pożegnam, to zabiorę Was w jeszcze jedno miejsce, przez które z zupełnie niezrozumiałych dla mnie przyczyn nie przebiega żaden szlak. Chodźcie. Każdą wyprawę trzeba zabrać ze sobą coś do picia i jedzenia, no ale na tak krótkie spacery nie muszą być to jakieś super hiperizotoniki i nie wiadomo jakie liofilizaty. Zwykła herbata, kanapka na pewno Wam wystarczy.
Tylko ruszcie tyłki. No i jesteśmy. Góra Meran, 124 metry, najwyższy punkt Otwocka. Czy nazywanie tego pagórka, a właściwie wydmy górą, to jest niezła ironia, ale z drugiej strony nazwanie tej wydmy imieniem alpejskiego kurortu Meran jest jeszcze większą ironią. Także I approve this message. To już koniec dzisiejszej wycieczki. Mi został jeszcze tylko krótki spacer do domu, ale zanim się z Wami pożegnam, chcę Wam życzyć szczęśliwego nowego roku. Oby ten nowy rok był lepszy niż ten mijający. Trzymajcie się. Do zobaczenia na szlaku.